Cześć! Tym razem zabieramy Was na spacer po parku przy zamku w Baranowie Sandomierskim. Zamek ten znajduje się w województwie podkarpackim, około 15 km od Tarnobrzega. Należy on do najwybitniejszych dzieł architektury późnego renesansu. Często nazywany jest Małym Wawelem lub Perłą renesansu. Autorem projektu zamku w Baranowie Sandomierskim jest włoski artysta Santi Guggi. Zamek w Baranowie Sandomierskim został wzniesiony pod koniec XVI wieku w miejscu dawnego dworu rycerskiego. W XV wieku dwór należał do szlacheckiej rodziny baranowskich herbu Grzymała. Następnymi właścicielami był ród Górków z Wielkopolski. Od Stanisława Górki majątek kupił Rafał Leszczyński herbu Wieniawa, który wybudował tu dwór renesansowy na planie prostokąta, stanowiący dziś część zachodnią zamku. Zamek rozbudował Andrzej Leszczyński, wojewoda brzesko-kujawski, dobudowując dziedziniec z renesansowymi krużgankami. Założył on także bibliotekę. Ostatnim właścicielem z rodu Leszczyńskich był Rafał, którego syn Stanisław Leszczyński był królem Polski. A czy spotkamy tu białą damę? No oczywiście, że tak. Według legendy żyła tu szlachcianka o zjawiskowej urodzie, w której zakochali się dwaj młodzieńcy. Dziewczyna miała wybrać jednego z nich, ale zwlekała z decyzją. Młodzieńcy, zniecierpliwieni oczekiwaniem, stoczyli walkę, w której obaj ponieśli śmierć. Dziewczynę uznano za winną tego wydarzenia i zamknięto w baszcie, w której umarła. Szlachcianka powróciła na zamek jako biała dama, aby odpokutować swoje grzechy. Jej zadaniem nie jest jednak straszyć, lecz ma ona dbać o rezydencję i strzec bezpieczeństwa turystów. Dlaczego o tym zamku mówi się Mały Wawel? Otóż duża liczba elementów łączy te dwie budowle, w szczególności portale, arkady i słynne schody wachlarzowe. Ród Leszczyńskich słynął z wytwornego stylu. A czy na mapie Polski istniało bardziej wytworne miejsce niż Wawel? No nie. Stąd właśnie ta inspiracja małopolskim zamkiem. Obiekt ten przez lata przechodził w ręce kolejnych rodów, to jest wiśniowieckich, lubomirskich, potockich oraz krasińskich. Ostatnimi właścicielami była rodzina Dolańskich. Na początku XX wieku przeprowadzili oni szereg prac, które znacznie polepszyły stan budynku. Efekty tych renowacji możemy podziwiać do dziś. Ostatnim przedwojennym właścicielem był Roman Dolański, który mieszkał tam do 1940 roku. W czasie II wojny światowej zamek i majątek został przejęty przez Niemców. Działania wojenne niestety dotkliwie zniszczyły budowlę. Po zakończeniu wojny na skutek tzw. reformy rolnej obiekt przeszedł na własność Skarbu Państwa. Wraz z odkryciem w okolicy bogatych złóż siarki i powstaniem zagłębia siarkowego podjęto decyzję o restauracji zabytku. W 1958 roku zamek przejęła kopalnia siarki w Machowie, a od 1997 roku opiekuje się nim Agencja Rozwoju Przemysłu. Zamek to budowla trzykondygnacyjna wzniesiona na planie prostokąta. Posiada 4 okrągłe baszty w narożach oraz prostokątną wieżę, która znajduje się pośrodku ściany frontowej. Ciekawy jest również wewnętrzny dziedziniec, otoczony dwukondygnacyjnymi krużgankami. Zwróćcie uwagę na piękne sklepienie nad krużgankami, pokryte malowidłami przedstawiającymi herby szlacheckie. Zamek dotknęły 2 poważne pożary. Pierwszy wybuchł w 1849 roku, kolejny w 1898 roku. Rezydencję tę możemy podziwiać na małym i dużym ekranie. Sceny na zamku kręcone były do filmów takich jak Barbara Radziwiłłówna, Klejnot Wolnego Sumienia, natomiast szerszej publiczności może być znany z serialu telewizyjnego Czarne chmury. Ponadto na terenie parku znajduje się piękny, odrestaurowany hotel oraz, co widać na filmie, prowadzone są nadal prace remontowe w zamku oraz przy jego otoczeniu. Zwiedzanie zamku odbywa się z przewodnikiem. Organizowane są w tym miejscu różne imprezy, w tym wesela. W bliskim sąsiedztwie znajduje się Akademia Golfa, która jest otwarta dla wszystkich, niezależnie od wieku i umiejętności gry. Bywamy w tym miejscu często, ale z kamerą drugi raz. Link do filmu z wiosny zeszłego roku umieszczam w prawym górnym rogu.